Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z HouseMart. Witam Was dzisiaj z województwa warmińsko-mazurskiego. Jest naprawdę zimno, jest zima, więc musi być zimno. Jezioro, które ja teraz widzę, a Wy za chwilkę zobaczycie, jest już zamarznięte. Na wzgórzu za moimi plecami znajduje się dom Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 35 m2, który mieliśmy tutaj przyjemność dla inwestora budować. To, co jest ciekawe w tym budynku, to zwłaszcza jego położenie, które pokażę Wam w dzisiejszym materiale. Zapraszam do oglądania. A oto jest i on, dom Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 35 m2 ze świerkową elewacją. Słuchajcie, na samym początku powiedziałem Wam, że ten dom jest naprawdę pięknie położony i słuchajcie, taka jest sama szczera prawda. Zobaczcie, ten dom jest na takiej skarpie i ma przepiękny widok po prostu na jezioro. Jesteśmy w okolicach Olecka i taki widok, słuchajcie, z okna będą mieli ludzie, którzy będą w tym domu spędzali czas. Dlaczego mówię o ludziach, a nie o naszych klientach? Nasi klienci też pewnie będą tutaj spędzali czas, ale ten dom będzie domem na wynajem. Dlatego dużo więcej osób niż tylko klienci będą mieli okazję podziwiać te piękne widoki z antresoli właśnie na to jezioro. Dom jest w trakcie budowy, z zewnątrz jest już wykonany, czyli jest to stan surowy, zamknięty, który przeobraża się w taki stan deweloperski. Jak możecie zauważyć, elewacja jest wykonana ze świerku skandynawskiego, a pokrycie dachu jest wykonane z obróbki blacharskiej, z takiej blachy na rąbek, która tutaj na bok tego budynku sobie schodzi. Sam dom posadowiony jest na płycie fundamentowej. I słuchajcie, taka rzecz, taka uwaga dla wszystkich, którzy tego typu inwestycje chcieliby u siebie zrealizować, to że tutaj ta inwestycja jest zrealizowana. To nie znaczy, że na innych działkach tego typu ze skarpą taka inwestycja mogłaby być zrealizowana. Każdorazowo należy oczywiście wykonać badania geologiczne i sprawdzić, czy dana skarpa nie jest na przykład osuwiskiem. No bo dopiero byłaby heca, jak po wybudowaniu takiego domu w zimę zamiast na sankach, to domem byśmy zjechali do jeziora. No to byłaby afera chyba taka, że w wieczornych wiadomościach by była podawana, więc takie rzeczy na pewno przed budową trzeba bardzo wnikliwie sprawdzić, wykonać takie badania, żeby po prostu, mówię, nie było sytuacji, że no nie daj Boże coś z tym budynkiem się stanie. No bo zobaczcie, jesteśmy tutaj na skarpie, jak tutaj inwestor jeszcze zrobi taras, no to ten taras to będzie po prostu wiszący taras w powietrzu i tam do ziemi no to będzie kilkanaście metrów, także naprawdę jest tutaj wysoko, ale widok jest po prostu, słuchajcie, no niesamowity. Później jak wejdę do budynku, to pokażę Wam ten widok jeszcze z antresoli. Co do samego budynku, tak jak wspomniałem, elewacja wykonana ze świerku skandynawskiego, jest pokręcona na odpowiednią ilość, czyli 2 wkręty, dzięki czemu nam nie łódeczkuje ta elewacja później. Tutaj z tej strony mamy okno, które jest w tym salonie z aneksem kuchennym, a tutaj w tej tylnej części budynku znajduje się ta dodatkowa dolna sypialnia wraz z łazienką, która zaraz Wam pokażę, jak to w tej wersji, nazwijmy to roboczej, po prostu wygląda w trakcie budowania domu Mezzanine Smart. Tutaj na wysokości łazienki robię dla Was od siebie w prezencie taki zawsze kranik, bo zawsze się to przydaje do podlewania wody, do podlewania ogrodu wodą. To się przydaje. Jak możecie zauważyć, tutaj inwestor zdecydował się na tą wersję przedliftingową, czyli bez tego dodatkowego okna tutaj w szczycie antresoli, zamiast tego trójkąta i 2 kwadratów, nie ma tego okna. Zatem najprawdopodobniej tutaj inwestor będzie decydował się na dodatkową jednostkę klimatyzacji, o której często Wam wspominałem, że warto ją zrobić, jeżeli właśnie takiego okna na górze na antresoli nie będziecie po prostu robić.
Słuchajcie, a propos w ogóle budowy domu, no jest zima, jest naprawdę zimno i chciałbym właśnie Wam powiedzieć też o tym, że jeżeli chodzi o budowę domów w technologii szkieletowej, drewnianej, to my możemy budować w zasadzie cały rok. Jedyną rzeczą, którą wykonujemy na mokro w tych domach, to są fundamenty, ale na nie zwyczajowo przyjeżdżamy odpowiednio wcześniej, wykonujemy je, no a później już sama budowa nie wymaga wykorzystywania wody, no chyba że do herbaty albo do kawy, ale tak to do samej budowy ta woda nie jest nam potrzebna, więc możemy budować no naprawdę w zimowych warunkach. Zobaczcie, tu leży śnieg, lód, no jest naprawdę bardzo, bardzo zimowo. Nawet przed chwilą widziałem kota, który tutaj zasuwał po tym zamarzniętym jeziorze. Także no naprawdę jest zimno, ale budowa, słuchajcie, trwa. Nie przedłużając, chodźmy do środeczka, pokażę Wam tutaj prace, które idą w środku, żeby Wam zobrazować, jak taki dom powstaje. Od razu po wejściu do budynku, po lewej stronie, mamy tutaj łazienkę. Ja tylko nadmienię, że my wykonywaliśmy ten dom do stanu surowego zamkniętego i w naszym zakresie było wybudowanie budynku, elewacja oraz wykonanie obróbek blacharskich i wstawienie okien. Natomiast całym środkiem tutaj inwestor zajmuje się we własnym zakresie i to jest jakby kolejny przykład, że konfigurator to nie jest tylko i wyłącznie po to, żeby sobie był, tylko faktycznie pokazuje, że wy korzystacie z tego kalkulatora i faktycznie większość klientów wybiera pełne zakresy, natomiast jeżeli ktoś ma wiedzę, umiejętności i chciałby na przykład część prac wykonać we własnym zakresie, tak jak tutaj na przykład obsadzenie wełny, czy hydraulika, elektryka, to taka możliwość oczywiście w naszej firmie jest. Wtedy po prostu klient nie zaznacza tego pakietu numer 3 i wykonuje go po prostu we własnym zakresie. Ubikacja, kabina prysznicowa, pralka, umywalka, wszystko tutaj w tej łazience się bezproblemowo mieści. Tutaj będzie ta dodatkowa dolna sypialnia, właśnie sobie do niej wchodzimy. Ona ma około 7 m², także jest naprawdę funkcjonalna. Spokojnie jedno i drugie łóżko, 1 na 2 metry tutaj się zmieści, a w tym rogu bez problemu zmieści się na przykład duża szafa. Także spokojnie, fajny pokój i spokojnie jakby nie martwcie się o jego funkcjonalność, bo tutaj po prostu spokojnie 2 osoby się zmieszczą. Tutaj mamy ten salon z aneksem kuchennym. To nie są docelowe schody, bo miałem taki komentarz pod jednym z filmów, że dom się pani bardzo podobał i jakby była zachwycona tym domem, natomiast schody jej się nie podobały, a zamiast schodów była po prostu drabina, bo schody są wstawiane na sam koniec. No już jak jest cała wykończeniówka w domu zrobiona, to dopiero wtedy wstawia się schody. No i tutaj jakby wyjaśniłem pani, że to nie są docelowe schody, że to jest po prostu tymczasowa drabina, żebyśmy mogli po prostu na górę bezpiecznie wchodzić. Więc na spokojnie. Schody wstawia się już na samiuteńkim końcu. Tutaj znajduje się w salonie z aneksem kuchennym. Ten aneks kuchenny będzie tutaj w rogu. I oczywiście klasycznie lodówka z zamrażarką, piekarnik, indukcja, może mikrofalówka zamiast piekarnika. No wszystko generalnie tutaj się bez problemu mieści. Tutaj mamy to okno w salonie, które pokazywałem, jak byłem na zewnątrz, Wam o nim wspominałem. A tutaj będzie najprawdopodobniej kanapa. I po drugiej stronie tutaj będzie taka ścianka, nazwijmy to telewizyjna, ale szczerze powiem Wam, że gdybym tutaj przyjechał, to bym ani razu tego telewizora nie odpalił, bo zobaczcie, co tu się dzieje za oknem. No to jak można oglądać telewizję, będąc w takim domu i mieć z niego taki po prostu widok. No, jest naprawdę topka. Top 3 moim zdaniem, jeżeli chodzi o widok domu, który budowaliśmy, a jeżeli chodzi o Mazury, to top 1. No i bardzo się cieszę właśnie, że inwestor też nie będzie tylko i wyłącznie sam wykorzystywał ten dom, ale zamysł jest taki, żeby on był również udostępniany, żeby był też na wynajem, dzięki czemu taki dochód pasywny będzie po prostu inwestor sobie generował, no a przy okazji też będzie wykorzystywał ten dom na swoje potrzeby.
Wszedłem sobie, słuchajcie, po tej naszej roboczej drabinie na górę. Jestem na antresoli. Też taki komentarz mi się przypomniał, że jeden z widzów powiedział: bez prezentacji wysokiej ściany kolankowej nie ma żadnego filmu. No dobra, no to nie będę prezentował tej ściany kolankowej. Musicie mi uwierzyć, że jest naprawdę wysoka na słowo. 1,13 m ściana kolankowa powoduje, że tutaj naprawdę na górze jest dużo po prostu miejsca. Wełna, tutaj już inwestor ją wsadził w dach. Jest wsadzona ta wełna, płyty stężające już są poobijane tutaj na górze. Teraz widzę, że płytowanie płytami GK jest wykonywane. Także no, idzie ta budowa. Inwestor tutaj realizuje krok po kroku tą budowę. Tutaj nawet składzik wełny jest. Styropian pod wylewkę też jest zamówiony, widzę już dostarczony. Także prace tutaj trwają. Myślę, że realnie inwestor kończy te prace gdzieś tak bliżej wiosny, więc myślę, że latem będziecie mogli tutaj przyjechać i spędzić miło czas. Jak tylko inwestor skończy tutaj ten swój zakres, to ja nie omieszkam tutaj zaproponować mu, żebym mógł przyjechać i pokazać Wam, jak ten dom już będzie wyglądał wykończony, a może już będzie taras przed domem i wtedy jeszcze bliżej będziemy tego jeziora, które tutaj z antresoli, no przepiękny widok jest i które widać właśnie z tej antresoli, to jezioro. No naprawdę super. Po prostu znajdujemy się dobrych kilkanaście metrów nad ziemią i widzimy z góry całe to jezioro. Także nasz zasięg widoku jest potężny. Już oczami wyobraźni widzę tutaj łódeczki pływające, lato. No super, po prostu super. Ten dom jest posadowiony w naprawdę bardzo ciekawym miejscu. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów, mam nadzieję, że ta krótka prezentacja Wam się domu Mezzanine Smart podobała. Dom jest w trakcie budowy, inwestor kończy we własnym zakresie pewne etapy tej budowy. No i tak jak wspominałem, właśnie po to jest konfigurator, żebyście to Wy jako klienci mogli po prostu decydować o tym, jaki zakres chcecie zlecić firmie budowlanej, jaki zakres chcecie zlecić po prostu nam. Czy to ma być pełen zakres od fundamentów po wykończenie pod klucz, z tarasami, z roletami zewnętrznymi, z fotowoltaiką, z szambem na przykład, czy też chcielibyście zlecić na przykład tylko zakres podstawowy, a resztę prac wykonać we własnym zakresie. Właśnie to Wam daje, nie to, tylko konfigurator daje Wam właśnie taką możliwość, żeby sobie dostosować budowę do swoich umiejętności i do swojego budżetu, dzięki czemu nasza oferta jest dostępna tak naprawdę dla każdego, bo każdy może po prostu dopasować ją do siebie. Taka święta zasada w naszej firmie: to co na stronie, to w umowie, więc spokojnie możecie sobie budżetować Wasze plany budowlane i za pośrednictwem naszej strony, bo tak jak mówię, nie ma tutaj żadnych dodatkowych ukrytych opłat w tych pakietach. Przeczytajcie sobie, kliknijcie w napisik sprawdź szczegóły. Przy danym pakiecie pokazuje Wam się chmurka i widzicie wtedy, co w dany pakiet jest wkalkulowane. Dodam tylko na marginesie, że są to uczciwie zrobione pakiety i jeżeli sobie zaznaczycie jakiś pakiet, to przy tym zakresie pracy nie będą Was zaskakiwały jakieś dodatkowe kolejne koszty, że na przykład, nie wiem, zaznaczacie sobie pakiet elektryka, hydraulika, a tam jest napisane małą gwiazdką: no dobra, ale pakiet nie zawiera kabli. No, nie, te pakiety zawierają wszystkie niezbędne rzeczy do tego, żeby wykonać dany zakres oraz oczywiście robociznę, czyli po prostu nic Was więcej nie interesuje, jeżeli dany pakiet sobie zaznaczycie. Jeżeli chcecie zobaczyć, ile kosztuje ten dom Mezzanine Smart, to wejdźcie na naszą stronę www.housesmart.pl. W zakładkę projekty i wyceny, tam zaznaczacie sobie dom Mezzanine Smart 35, klikacie w jego zdjęcie lub w napis konfigurator, otwiera Wam się karta tego projektu i możecie sobie zobaczyć, poszczególne etapy są powyceniane, poszczególne pakiety, możecie sobie je zaznaczyć i strona automatycznie podlicza Wam po prostu cenę. Jeżeli chcielibyście sobie zarezerwować termin na budowę na przyszły rok, to jest to bardzo dobry
dobry moment, bo weźcie pod uwagę, że wszystkie kwestie związane z formalnościami, z pozwoleniami, jeżeli finansujecie się kredytem, to wszystko trwa nie tygodniami, a miesiącami, więc planujcie to z odpowiednim po prostu wyprzedzeniem. Więc tak jak mówię, teraz jest bardzo dobry czas, żeby sobie rezerwować terminy na budowę w przyszłym roku, do czego Was bardzo serdecznie oczywiście zachęcam. Gdybyście mieli pytania dotyczące tej realizacji, to oczywiście możecie je napisać w komentarzu. Ja staram się na każdy komentarz odpisywać. W opisie filmu macie linki do naszej strony oraz dane kontaktowe do mnie. Możecie do mnie zadzwonić i też chętnie z Wami na temat budowy domów porozmawiam. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was z mroźnych okolic Olecka. Cześć! Housmart. Jesteś u siebie.